Dzień dobry w nowym odcinku i wprost z mojej dzisiejszej łaźni zapraszam Was do oglądania. Do pływania, nie do oglądania. Chodźcie, chodźcie. Czy kąpiel o poranku jest wskazana? No, słuchajcie, ja myślę, nie? Tylko czy w morzu jest wskazana? Genialna woda. No, takie kąpiele to ja mogę zażywać codziennie w morzu. Byłoby fajnie. Ale przynajmniej na wakacjach, jeżeli jest taka możliwość, jest ciepła woda. Jeszcze spróbujemy zobaczyć, jaka przejrzystość wody jest. No to za moment. Pyszna woda. Słona. Po tej kąpieli słonej to jak przepłukać usta, no najlepiej czymś takim. Tak jest najlepiej. Zdrówka Wam życzę. W jaki sposób ogarnąć sobie noclegi? No najlepiej, wiadomo, przez booking, ale kiedy to zrobić? Ja to robię po przylocie w dane miejsce, a nawet po przyjeździe do danej miejscowości. Patrzę sobie, ten hotel, aha, to wcale nie jest tak koło plaży, bo piszą, że koło plaży. A do plaży jeszcze trzeba koniem dojechać ze 2 dni. Nie. Najlepiej sobie przyjechać, zobaczyć. Oczywiście jest ryzyko, no ale jest ryzyko, jest zabawa. Żadnej pracy się nie wstydzę, słuchajcie. Przyszedłem sprzątać pokoje. A co? Mam cały equipment. Mam miotłę. To idę sprzątać. Ale przedtem pozamiatam na zewnątrz. Tutaj pozamiatam. Później się zajmę całą resztą. Jaki problem? Ruszamy z tego hotelu do następnej miejscowości. A podsumowując ten pobyt, fajnie, za wyjątkiem bardzo słabego internetu lub też w ogóle ten internet nie działał. A druga sprawa, woda niezdatna do picia. Czy w aneksie kuchennym, czy pod prysznicem, w łazience, woda jest słona. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, ale warto uwzględnić taką sytuację podczas wyboru miejsca noclegowego. Jakie zasady panują w komunikacji publicznej, czyli w greenbusie? Nie można jeść, no bo nabrudzisz, ale możesz się napić. Możesz filmować pejzaże, ale w autobusie nie wolno. No, takie mają zasady.
miejscowość Sidari. Przemieściliśmy się z poprzedniej miejscowości właśnie tutaj i od razu zaczynamy na grubo zwiedzanie, a dokładnie z kanału Miłości. Jeszcze 15 minut temu było tutaj niemal pusto. Popularne miejsce, obowiązkowa miejscówka w Sidari. Sidari znajduje się na północno-zachodniej części Korfu i muszę Wam powiedzieć, że takie pierwsze wrażenia. Dużo restauracyjek, o wiele większe to miasto i więcej tych restauracyjek niż w Kasiopii. No i widoki trochę inne, no ale jak sami widzicie, nad brzegiem morza. Pierwszą inwestycję widzę na Korfu. Raczej tutaj można zaobserwować remonty kamienic, remonty już nieruchomości, które są, tak? Trzeba je odnowić. Tutaj jest całkowicie nowa inwestycja, a pewnie hotel lub apartamenty zaraz przy kanale Miłości. Co kawałek jakaś wysepka, jakaś plaża, jakieś skałki. No, jakby tego nie spenetrować? No trzeba, no. Muszę tu wejść, tam wejść. Teraz jestem na jakiejś takiej wyspie wśród drzewek jakichś. Sosny to, drzewa oliwne. I to takimi dróżkami się tutaj przechodzi. Fajnie można zażyć też trochę cienia, a nie plażą iść w pełnym słońcu cały czas, bo to męczące jest. No tylko pamiętajcie, trzeba uważać w klapeczkach, to tu nie przychodźcie, bo już widziałem akcję, że taki młody człowiek w flip-flopach się wycebulił. No, tak to wygląda. Takie spostrzeżenie. Idę już z tej plaży, mam myślę już dobre 500-600 metrów. Chciałbym wyrzucić butelkę. Nie ma. W mieście nie ma śmietników. Lub jest ich bardzo mało. No na ten moment nie znalazłem. Ciekawe, skąd taka nazwa. Parkingi przy plażach
z tego co widziałem, są bezpłatne i bardzo duże. Jest już godziny około południowe. No i co? Miejsca dużo do zaparkowania, a plaża tuż obok. Ej, zakopcił. Józek. Ceny jedzenia. W zasadzie już wiele tych restauracji przeszedłem, widziałem. Najczęściej te restauracje mają podobne ceny. Może o 50 centów się różnią. Toż to nie restauracja, panie Mietku, toż to kościół. Wiem, no ale jeżeli kościół jest koło restauracji, ja akurat nagrywałem koszty menu, ceny, no to tak nagrałem. U mnie wszystko jest naturalne, realne, czasami bez przemyślenia, bez reżyserii. Co się dzieje, to wam pokazuję. Kawa mrożona kosztuje 4,5 euro. Sok ze świeżo wyciskanych pomarańczy to minimum 4,5 euro. Wszystkie te ceny, mówię, przy plaży, przy tych beach barach. Gdybym tak zamiast mojej czapki. Tarara. No. Zdecydowanie wolę swoje. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne z Korfu, a w tym żegnam się z wami. Kelner na emeryturze, Waiter Project. Do zobaczenia.